Cześć, czy wiecie, że nowa Skoda Kodiaq RS ma funkcję frisbee? Patrzcie na to, cyk. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Kodiaq RS. Skoda Kodiaq to największy SUV od Czechów, który zadebiutował w 2016 roku, a 5 lat później, czyli w roku 2021, doczekał się faceliftingu. Faceliftingu, który to skupił się klasycznie na nowym wzorze lamp, nowym grillu oraz zderzakach. Przód, jak widzicie, nabrał nieco więcej agresywności, a z tyłu główna zmiana to mocno wyeksponowany napis Skoda zamiast emblematu. Poza tym klasycznie dostaliśmy m.in. nowe wzory felg. I to wszystko. Auto faktycznie wygląda świeżo i nieco bardziej bojowo. Przypomina mi teraz takiego groźnego morświna, zwłaszcza w topowej odmianie RS, którą testuję. Topowej w sensie najbardziej sportowej, bo droższa jest jeszcze wersja Laurin Clement. RS-ka, jak widzicie, różni się od zwykłej odmiany m.in. zderzakami, felgami, czarnymi emblematami czy czarnymi wstawkami oraz dwoma sporymi rurami wydechowymi. W sumie to rury to w środku są zwykłe, a po prostu dziury w zderzakach są takie duże. Producent też coś wspomina o czarnym tylnym dyfuzorze, ale jak na moje oko to tutaj nic takiego nie ma. Jest za to coś na kołach. Otóż 20-calowe alufelgi mają na sobie nałożone kołpaki. Specjalne aerodynamiczne kołpaki, które psują wygląd koła, ale pewnie zmniejszają spalanie o jakieś 0,00001 litra. Szczerze, to ja bym to wywalił, założył kapselki i byłoby znacznie lepiej. Miło też, że tu nie ma atrap, tylko są prawdziwe wloty powietrza. Nie no, RS-ka nie wygląda źle, auto może się podobać i jest całkiem duża. Kodiaq RS ma 4700 mm długości, 1882 mm szerokości oraz 1687 mm wysokości. Co ciekawe, odmiana RS jest o 6 mm wyższa niż zwykły Kodiaq. Być może to przez te wielkie koła z alukołpakami? Miło też, że odmiana RS może być zarówno 5, jak i 7-osobowa. Ja co prawda mam wersję 5-osobową, ale jak ktoś potrzebuje, to dopłaca 4500 zł i ma wtedy trzeci rząd siedzeń. Bagażnik w odmianie jak mojej ma pojemność 835 litrów, czyli przeogromna jaskinia. Ale to jest wartość, którą Skoda podaje po przesunięciu tylnej kanapy maksymalnie do przodu. Jeśli mamy układ taki jak teraz widzicie, gdzie ta kanapa jest przesunięta maksymalnie do tyłu, to kufer ma 650 litrów, czyli wciąż dużo. Kufer ma podwójne dno, a pod spodem znalazło się jeszcze miejsce na koło zapasowe i kilka sporych przegródek. Bagażnik można powiększyć poprzez położenie kanapy, co niestety robimy z poziomu bagażnika. Ale da się dokupić pakiet za 2500 zł, w skład którego wchodzi m.in. właśnie składanie z poziomu bagażnika. Jak na moje oko, to powinno być w serii. Miło za to, że mamy kilka naprawdę porządnych haczyków na zakupy, a także i gniazdo pod zapalniczkę. Siadamy z tyłu i tutaj jest mnóstwo, ale to mnóstwo miejsca. I to nawet jak przesuniemy kanapę maksymalnie do przodu, to mam jeszcze miejsce na nogi. Dodatkowo mamy regulowane oparcie, a także możemy dokupić pakiet komfortowy Snu Premium. I wtedy dostajemy te zagłówki z opcją rozłożenia, żeby się lepiej spało. Dostajemy też kocyk, który chyba pokazałem gdzieś tam w bagażniku, a także mamy dźwiękochłonne szyby boczne z przodu. W sumie ciekawe, dlaczego tylko z przodu, a nie z tyłu? Dziwne, co? No ale tak jak mówię, miejsca jest mnóstwo. Poza tym z tyłu jest podłokietnik z miejscami na napoje. W opcji mamy oddzielną strefę klimatyzacji oraz podgrzewanie kanapy, a także jest i złącze pod zapalniczkę czy rolety w szybach. No jest wszystko. A, w sumie może przez to, że są rolety w szybach z tyłu, to producent stwierdził, że tutaj nie trzeba mieć tych dźwiękochłonnych szyb? Jak myślicie? Może to o to chodzi? Wskakujemy naprzód. Tutaj mamy naprawdę świetne, półkubełkowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i dziurą, żeby ktoś z pasażerów z tyłu mógł nas podrapać po karku. Co ważne, fotele są elektryczne, podgrzewane, a także i wentylowane. Z tym, że skóra, wentylacja oraz regulacja długości siedziska to opcja za 5800 zł. W podstawie tego nie dostaniemy. W Kodiaqu siedzimy jak na suła przystało, wysoko i mamy dobrą widoczność. I co ważne, mamy regulowany podłokietnik. Brawo. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą. Główną zmianą po odświeżeniu jest nowa kierownica, poza tym deska jest niemal taka sama. Mówię niemal, bo mamy m.in. nieco inne wzory wykończeń, które zwłaszcza w odmianie RS wyglądają fajnie.
Zresztą zobaczcie sami, to jest zwykła odmiana, a teraz odmiana RS. Czerwone przeszycia czy boczne panele drzwi naprawdę prezentują się nieźle. I są naprawdę nieźle spasowane. Niestety, ale zdarzają się twardsze plastiki oraz piano black, ale przynajmniej nic nie skrzypi. Każdy Kodiaq RS ma już cyfrowe zegary, które nie są złe. Mają kilka motywów, w tym takie z normalnymi, okrągłymi zegarami, a także oferują masę personalizacji. Możemy sobie wyświetlić mnóstwo różnych danych w zależności od naszych preferencji. Jak ktoś lubi kolorki, to tu też może się pobawić i razem z oświetleniem nastrojowym zmienia nam się kolor na zegarach cyfrowych. Od gadżety XXI wieku. Aha, i zauważyłem, że zegary łapią jakieś takie dziwne opóźnienia, jak się pokrętłem z kierownicy zmienia widok komputera pokładowego. Czasami jest to dłużej, czasami krócej, ale ogólnie zawsze denerwuje. Drugi ekran w kabinie to ten od multimediów, który działa poprawnie, chociaż czasami łapał jakieś takie dziwne małe opóźnienia. Miło za to, że Android Auto czy Apple CarPlay działają już bezprzewodowo. Miło też, że wciąż mamy klasyczne, fizyczne, wygodne pokrętło od klimatyzacji. Tak powinno być. Tak samo jak powinno być dużo schowków, a tych w Kodiaqu jest mnóstwo. Schowki, schoweczki, przegródki, półeczki, no co kto lubi. No dobra, ale pora na najważniejszą zmianę w faceliftingu. Silnik. Otóż przed liftem w Kodiaqu RS pracował silnik 2.0 TDI, czyli turbodiesel z dwoma turbinami, który miał 240 koni, a teraz mamy 2.0 TSI, czyli turbobenzynę o mocy 245 koni, którą znamy m.in. z Octavii RS. Zmienił się też oczywiście moment obrotowy, bo diesel miał potężne 500 Nm, a teraz mamy zaledwie 370. Oczywiście to zaledwie to żart, bo auto naprawdę jest bardzo żwawe i bardzo szybkie. Ba, po lifcie jest nawet szybsze niż było przed liftem, bo katalogowo teraz powinno robić setkę w 6,5 sekundy, a wcześniej było 7 sekundy. Pół sekundy poprawy, a tylko 5 koni więcej. Nieźle, co? Ale to oczywiście nie tyle kwestia mocy, co też m.in. wagi, bo auto schudło o około 80-100 kg. Obecnie Kodiaq RS waży od 1794 kg, a poprzednik ważył około 1900 kg. No i popracowano też nad procedurą startu, bo teraz auto strzela z nieco ponad 4000 obrotów, a wcześniej było to 3500. Chociaż to jest bardziej kwestia charakterystyki silnika diesla. No dobra, to pora na weryfikację przyspieszenia. Wynik to 6,1 sekundy. Tak, 6,1 sekundy w 245-konnym aucie o masie ponad 1800 kg. Szok. Świetny wynik i moim zdaniem to potwierdza, że ten silnik ma spore bonusy i na pewno nie ma 245 koni, a raczej coś koło 260, a może i więcej. Zresztą mówiłem to w przypadku Octavii RS, gdzie też auto robiło świetne czasy. Chociaż Kodiaq RS jest szybszy. Octavią RS robiłem 6,5 sekundy do setki, a Kodiaqiem RS 6,1. W ogóle to żałuję, że nie miałem możliwości powtórzenia przyspieszenia w Kodiaqu, ale z pustym bakiem, bo Kodiaqa akurat testowałem zawsze tuż po tankowaniu, a być może na pusto zrobiłby równe 6 sekund. No ale tak czy inaczej, Kodiaq do setki jest szybszy niż Octavia z prostej przyczyny. Kodiaq ma napęd na wszystkie koła, czyli coś, co benzynowa Octavia RS niestety mieć nie może. No i to się przydaje w ciężkich warunkach, czy właśnie podczas startu z miejsca. Zrobiłem też przyspieszenie do setki, bez procedury startu i wtedy wynik jest o równą sekundę gorszy, 7,1 sekundy. Czyli wciąż bardzo szybko, jak na taką landarę. Skrzynia biegów, co prawda ma pewne opóźnienie w Eco czy Comfort, ale w Sport jest już naprawdę nieźle.
Przy wyższych prędkościach Kodiaq nie traci mocno tchu i czas od 50 do 150 km na godzinę wynosi 11,2 sekundy, a czas 100-200 to 21 sekund. Tutaj oczywiście Octavia jest znacznie szybsza, która kolejno zrobiła 9,6 oraz 16,3 sekundy. No ale opory powietrza i masa w Kodiaqu robi swoje. Co widać na dystrybutorze, zwłaszcza w mieście. Tutaj ciężko mi się było zmieścić poniżej 13 litrów. Zazwyczaj miałem 14-15 litrów. Fakt, że była zima i często plucha czy śnieg, ale i tak spore spalanie. Na trasie jest na szczęście znacznie lepiej i przy 120 auto paliło mi 8, a przy 140 nieco ponad 10 litrów. Bak paliwa ma 58 litrów. Aha, i przedlift z dieslem był o nieco ponad litr oszczędniejszy na trasie, więc no nie ma tragedii. Tragedia jest za to z dźwiękiem, który jest sztuczny i to podwójnie sztuczny. Raz, że mamy dźwięk podbijany z głośników w kabinie, a dwa, że jest głośnik w wydechu. Tak, w wydechu jest głośnik, który aktywuje się w trybie sport. Najpierw posłuchajmy różnicy w kabinie. No niesamowicie sztuczny dźwięk, coś jak połączenie rzędowej piątki z silnikiem Boxera z Subaru. Fatalne. A na zewnątrz brzmi to tak. To naprawdę głośno słychać na zewnątrz, niejedna osoba się ogląda i rozgląda za samochodem. Szkoda, że to też jest niestety sztuczne i to jest jeden z tych gadżetów, który w moim odczuciu jest fatalny. No kto to wymyślił, żeby dawać głośniki na zewnątrz auta, żeby udawały dźwięki innego samochodu? Brakuje tylko odgłosu statku kosmicznego z Flintstonów czy tam Jetsonów. Dramat. W Kodiaqu RS próżno też szukać sportowych wrażeń, no jest to po prostu szybki SUV. I w sumie wciąż jest komfortowy i to nawet na tej 20-calowej kołpako alufeldze. Auto dobrze wybiera nierówności, układ kierowniczy jest w miarę precyzyjny, a auto zachowuje się pewnie nawet na szybkich zakrętach. Tu nie ma się do czego przyczepić, no chyba, że do tego, że tu nie ma sportowych wrażeń, ale moim zdaniem to nie jest wada. To jest po prostu szybka Skoda. Szybka i można powiedzieć, że droga, chociaż dzisiaj wszystko jest drogie. Otóż Kodiaq RS kosztuje minimum 207 tysięcy złotych. Testowany egzemplarz miał jednak parę dodatków i kosztował 240 tysięcy złotych. Sporo jak na Skodę, ale w sumie dostajemy naprawdę duże, komfortowe i w miarę szybkie auto. Wywalić jedynie ten syntezator dźwięków, zdjąć kołpaki i jak ktoś potrzebuje SUV-a i napędu 4x4, to mamy fajne rodzinne auto. A jak nie potrzebujecie SUV-a i 4x4, to bierzcie Octavię RS w kombi. Też jest praktyczna, ale tańsza, szybsza i lepiej się prowadzi. No dobra, nie jest szybsza z miejsca, bo nie ma napędu 4x4. Ach, gdyby Octavia miała napęd 4x4. Cześć!